Dzień dobry. Witam mój cały ENOL Kryptogang. Święta już za nami. Powoli zaczynamy przyglądać się sytuacji na rynkach. Dzisiaj kilka znaczących wiadomości. Dziękuję za subskrypcję, komentarze oraz oglądanie. W dzisiejszym odcinku podatek katastralny, Białoruś rajem dla górników, mikrostrategy i emisja akcji oraz XRP i jej potencjał. Zaczynamy. Nowy podatek katastralny w Polsce. W Polsce planowane jest wprowadzenie nowego podatku katastralnego, który będzie oparty na wartości nieruchomości, a nie na ich metrażu. To znacząca zmiana w systemie opodatkowania nieruchomości, która może mieć daleko idące skutki dla właścicieli mieszkań i domów. Kluczowe informacje. Podstawa opodatkowania. Nowy podatek będzie obliczany na podstawie wartości rynkowej nieruchomości. W przeciwieństwie do dotychczasowego systemu, gdzie podatek był liczony na podstawie powierzchni, nowy model ma na celu bardziej moim zdaniem niesprawiedliwe odzwierciedlenie wartości posiadanych nieruchomości. Wysokość podatku. Wysokość podatku katastralnego będzie różna w zależności od lokalizacji i wartości nieruchomości. Oznacza to, że właściciele droższych mieszkań i domów mogą spodziewać się wyższych obciążeń podatkowych. Skutki dla właścicieli nieruchomości. Wyższe obciążenia. Właściciele nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach mogą zauważyć znaczący wzrost swoich zobowiązań podatkowych. Zwiększenie kosztów utrzymania. Wyższe podatki mogą wpłynąć na koszty utrzymania nieruchomości, co może być szczególnie dotkliwe dla osób o niższych dochodach. Istnieje obawa, że nowy podatek może prowadzić do wykluczenia niektórych osób z rynku nieruchomości, zwłaszcza tych, którzy już zmagają się z trudnościami finansowymi. Podsumowanie. Wprowadzenie podatku katastralnego w Polsce to krok w kierunku bardziej surowego i drastycznego systemu opodatkowania nieruchomości. Niemniej jednak, może to również prowadzić do wyższych obciążeń dla wielu właścicieli, co wzbudza obawy o dostępność mieszkań i domów w przyszłości. Warto śledzić rozwój sytuacji i przygotować się na potencjalne zmiany w systemie podatkowym. MicroStrategy i plany emisji akcji. MicroStrategy, znana firma zajmująca się analizą danych, podjęła decyzję o emisji akcji, która ma na celu dalsze inwestowanie w Bitcoin. Właściciel firmy, Michael Saylor, ujawnia, że planuje zebrać aż $10 miliardów, co ma na celu stworzenie perpetuum mobile dla Bitcoina. Kluczowe informacje. Emisja akcji. MicroStrategy planuje emisję akcji, aby pozyskać fundusze na dalsze inwestycje w Bitcoin. Celem jest zebranie $10 miliardów, co jest ogromną kwotą i może znacząco wpłynąć na rynek kryptowalut. Strategia inwestycyjna. Michael Saylor od dłuższego czasu promuje ideę inwestowania w Bitcoin jako zabezpieczenia przed inflacją. Jego wizja polega na tym, aby MicroStrategy stała się firmą, która na stałe inwestuje w kryptowaluty, co ma na celu zwiększenie wartości firmy. Saylor określa swoje plany jako samonapędzające się, co oznacza, że chce stworzyć model, w którym inwestycje w kryptowaluty będą się samofinansować. To podejście ma na celu zwiększenie płynności i stabilności finansowej firmy, a także przyciągnięcie inwestorów. Wpływ na rynek. Emisja akcji na tak dużą skalę może wpłynąć na postrzeganie Bitcoina w oczach inwestorów. Może to przyczynić się do dalszego wzrostu zainteresowania kryptowalutami oraz ich akceptacji w mainstreamie. Reakcja rynku. Ogłoszenie planów emisji akcji może wpłynąć na cenę Bitcoina oraz innych kryptowalut, w zależności od reakcji inwestorów. Wzrost inwestycji instytucjonalnych w Bitcoina może również przyczynić się do jego stabilizacji i dalszego wzrostu wartości. Decyzja MicroStrategy o emisji akcji na kwotę $10 miliardów jest znaczącym krokiem w kierunku dalszego inwestowania w Bitcoin. Michael Saylor widzi w tym szansę na stworzenie modelu, który pozwoli firmie na ciągły rozwój i stabilność finansową. Wprowadzenie tak dużej kwoty na rynek kryptowalut może mieć istotny wpływ na jego przyszłość oraz postrzeganie Bitcoina przez inwestorów. Sąsiad Polski przyciąga górników krypto. Białoruś raj dla górników. Kraj sąsiadujący z Polską podjął działania mające na celu przyciągnięcie górników kryptowalut, oferując im korzystne warunki do wydobycia. W obliczu rosnącej popularności kryptowalut ten ruch może mieć istotne znaczenie. Kraj ten oferuje górnikom kryptowalut konkurencyjne ceny energii elektrycznej, co jest kluczowym czynnikiem w opłacalności wydobycia. Tanie źródła energii mogą przyciągać inwestycje w infrastrukturę wydobywczą. Wzrost zainteresowania kryptowalutami oraz ich cenami przyciąga uwagę inwestorów i górników z całego świata. Białoruś stara się wykorzystać tę sytuację, aby zbudować silną pozycję w branży kryptowalut.
Rząd oraz lokalne władze planują inwestycje w infrastrukturę, aby wspierać rozwój górnictwa kryptowalutowego. Poprawa dostępu do energii oraz rozwój technologii informatycznych są kluczowe dla tego sektora. Konkurencja z innymi krajami. Inicjatywa ta ma na celu konkurowanie z innymi krajami, które już przyciągają górników, oferując im korzystne warunki. Wzrost konkurencji może prowadzić do dalszych innowacji w branży oraz poprawy warunków dla górników. Ekologiczne aspekty. Istnieją również obawy dotyczące wpływu górnictwa kryptowalut na środowisko. Kraj ten planuje podejść do tego tematu odpowiedzialnie, starając się zminimalizować negatywne skutki ekologiczne. Białoruś stara się przyciągnąć górników kryptowalut, oferując im tanie źródła energii oraz wsparcie infrastrukturalne. W obliczu rosnącego zainteresowania kryptowalutami, ten ruch może przynieść korzyści zarówno dla górników, jak i dla gospodarki tego kraju. Konkurencja w branży kryptowalutowej staje się coraz bardziej intensywna, co może prowadzić do dalszego rozwoju technologii oraz innowacji. Ripple na fali. Optymistyczne perspektywy dla XRP w 2025 roku. XRP, znany projekt w świecie kryptowalut, zyskuje na popularności i staje się coraz bardziej obiecujący. W 2025 roku możemy spodziewać się ekscytujących wzrostów, które przyciągną uwagę inwestorów na całym świecie. Jakie są kluczowe powody do entuzjazmu? Zwycięstwo w sporze z SEC. Projekt odniósł znaczące sukcesy w swoim sporze z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełdy. To zwycięstwo otworzyło drzwi do dalszego rozwoju i adopcji XRP. Rosnące zainteresowanie instytucjonalne. Coraz więcej instytucji finansowych zaczyna dostrzegać potencjał Ripple jako narzędzia do efektywnego przesyłania wartości. To z pewnością wpłynie na wzrost popytu na XRP. Innowacyjne technologie. XRP ciągle rozwija swoje technologie, co sprawia, że staje się liderem w dziedzinie płatności międzynarodowych. Wprowadzenie nowych rozwiązań może przyciągnąć jeszcze więcej użytkowników. Ripple aktywnie poszerza swoją obecność na rynkach międzynarodowych, co zwiększa szanse na adopcję XRP w różnych krajach. To otwiera nowe możliwości dla inwestorów. Analitycy przewidują, że XRP może osiągnąć nowe szczyty w nadchodzących latach. Wzrost wartości tokena może być nieunikniony, co czyni go atrakcyjną opcją inwestycyjną. Ripple i jego token XRP mają przed sobą świetlaną przyszłość. Dzięki zwycięstwom prawnym, rosnącemu zainteresowaniu instytucjonalnemu oraz innowacyjnym technologiom, XRP może stać się jednym z najważniejszych graczy na rynku kryptowalut. Jeśli jesteś inwestorem, teraz jest idealny moment, aby zwrócić uwagę na Ripple. Nadchodzące lata mogą przynieść niezwykłe zyski. Dlaczego nie warto bać się spadków na BTC? Naturalna korekta. Spadki na rynku kryptowalut, w tym Bitcoinie, są naturalną częścią cyklu rynkowego. Rynki finansowe przechodzą przez różne fazy, a korekty są nieuniknione. Warto je traktować jako szansę na zakup. Tak, wtedy dokupuje się więcej, a nie jako powód do paniki. Cykliczność rynku. Bitcoin i inne kryptowaluty często podlegają cyklom, które można przewidzieć na podstawie wcześniejszych trendów. Historia pokazuje, że po spadkach często następują wzrosty. Zrozumienie tych cykli może pomóc inwestorom w podejmowaniu lepszych decyzji. Długoterminowa perspektywa. Inwestowanie w Bitcoin powinno być traktowane z długoterminową perspektywą. Krótkoterminowe wahania mogą być stresujące, ale patrząc na dłuższy okres, Bitcoin ma tendencję do wzrostu wartości. Inwestorzy, którzy trzymają się swoich aktywów, zazwyczaj odnoszą większe sukcesy. Zaufanie do technologii. Bitcoin oparty jest na technologii blockchain, która ma potencjał zrewolucjonizować wiele branż. W miarę jak technologia ta staje się coraz bardziej akceptowana, wartość Bitcoina może wzrosnąć. Warto więc skupić się na fundamentach, a nie tylko na krótkoterminowych wnioskach. Edukacja i zrozumienie rynku kryptowalut oraz analizy techniczne mogą pomóc w lepszym zarządzaniu ryzykiem. Wiedza o tym, jak działa rynek, może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i do następnego.